Cześć, witam Was na kanale Rootblog i dzisiaj testujemy kolejnego robota sprzątającego. Tym razem od firmy Ecovacs i tutaj to mnie cieszy, dlatego że mamy robota, który jakby czerpie garściami z najwyższej półki, a cenowo plasuje się raczej jako trochę tańsze urządzenie. Więc jeśli to wszystko nam zadziała w teście, no to można się okazać, że to jest naprawdę niezły wariacik. Do dzieła! Dibot T30 Pro Omni to kolejna generacja Dibota z serii T, tym razem z wieloma innowacjami. No i tutaj sobie omówimy najpierw samego robota, bo tutaj już dzieje się dużo zmian. Natomiast standardowo na górze lidar, klasycznie oczywiście laserowe mapowanie pomieszczeń, dzięki temu jest precyzyjnie, szybko, no i robot wie, gdzie się znajduje. Więc tutaj stara, dobra technologia, która po prostu działa. 3 przyciski do obsługi naszego robota, no i oczywiście klapka. Klapka błyszcząca biała, pod spodem mamy mały pojemniczek, natomiast pojemniczkiem się absolutnie nie przejmujemy, dlatego że mamy autoopróżnianie ze stacji, więc absolutnie nie potrzebujemy tutaj większego pojemniczka. Natomiast jeśli podczas sprzątania robot zapełni ten pojemnik, bo na przykład mamy dzieciaki, sierść zwierzaków, kurz i tak dalej, no to on wraca do stacji, opróżni się i wróci znowu posprzątać. I to jest fajne, dlatego że w poprzednich robotach, które testowaliśmy, niezależnie od marki, to występowało u wszystkich, był problem taki, że robot miał zakodowane: skończyłem sprzątać, no to dopiero jadę się wyczyścić. A w tej chwili, no to mamy tutaj możliwość w trakcie sprzątania oczyszczania tego zbiornika. Także tutaj rewelka. Natomiast więcej nowości dzieje się pod spodem. I tutaj naprawdę Dibot pokazuje, że idzie z duchem czasu i wprowadza innowacje do swoich odkurzaczy. Mamy dwa pady obrotowe. To akurat znamy z poprzednich generacji. Natomiast w tej chwili jeden z padów jest ruchomy. Dibot nazywa tą technologię True Edge. No, polega to po prostu na tym, że kiedy robot dojeżdża do krawędzi, to wysuwa to ramię tak, żeby nie zostawały nieposprzątane części podłogi. I to jest mega spoko, dlatego że raz, że sprząta dokładniej, a dwa, że w tej chwili nie musicie po nim poprawiać. Zawsze było tak, że to mopowanie było takie jako tako. Później weszły obrotowe pady, no to zrobiło się lepiej, a teraz jeszcze mamy wysuwane ramiona tych padów, więc sprzątamy bardzo, bardzo dokładnie. Jeśli natomiast jesteśmy jeszcze przy padach mopujących, to fajna funkcja, dlatego że Dibot, kiedy wykryje dywan, to nie dość, że zwiększa dzięki funkcji Omni Turbo 2.0 moc sącą, żeby wyssać Wam wszystko z dywanów, to dodatkowo jeszcze podnosi te pady o 9 mm do góry, więc nie musicie się martwić, czy macie kafelki, czy macie panele i dywany, wszystko naraz, to robot to rozpoznaje, no i nie zmoczy Wam bez sensu dywanu. Kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba, jest szczotka. Szczotka jest z twardego i miękkiego włosia, więc mamy jakby dwa rodzaje, żeby dokładnie sprzątać. Natomiast to, co jest fajne, sobie otwieramy to. Oczywiście możemy ją w łatwy sposób wyczyścić, no ale to jest norma. Natomiast tutaj mamy jeszcze takie kolce i te kolce pomagają nam, żeby nie wplątywały się włosy. Jeśli na szczotce pojawią się włosy, sierść i tak dalej, no to dzięki tym kolcom one są po prostu tutaj urywane, trafiają do zbiornika z brudami, a my nie musimy regularnie czyścić robota. Jak wiecie, w te szczotki się często włosy wplątują, więc to jest fajne. Standardowo dwa duże koła, przejeżdżamy przez progi, wjeżdżamy na wyższe dywany. Bez problemu obrotowe kółko, no i jedna miotełka. Szkoda, że jedna miotełka, mogły być dwie. Ja jak wiecie, jestem fanem miotełek, bo one zawsze powodują, że w naszych testach rozgrywa się stawka przez te miotełki. Bo raz za szybko się obracają, raz właśnie jest jedna, raz dwie, więc zawsze ten test dookoła krzesła, który zaraz sobie przeprowadzimy, potrafi wyłonić zwycięzcę i pokazać, jak ten odkurzacz naprawdę sprząta. Dobra, kolejną rzeczą jest zderzak. I zderzak też tutaj pełni funkcję nie tylko do zderzania. Oczywiście on pracuje sobie bardzo płynnie. W aplikacji możecie ustawić robota, który może delikatnie podjeżdżać pod te meble i praktycznie ich nie dotykać, albo korzystając z tego zderzaka się od nich odbijać. To jest fajne, bo kiedy macie na przykład lustro stojące na ziemi, albo jakąś wazę z dynastii Ming, czy coś takiego, no to robot jej nie przewróci, więc to jest mega spoko. Oczywiście jest technologia True Detect, tam mamy małą kamerkę, która wykrywa nam przeszkody, które są na ziemi, więc jeśli, nie wiem, wasze dziecko rzuci zabawkę, zostawicie buty na środku, czy kable, to odkurzacz to rozpozna, zgłosi Wam: słuchajcie, tam i tam leży przeszkoda, pomóż mi ją usunąć, bo tam nie byłem w stanie posprzątać. No a zderzak jeszcze dodatkowo pełni także funkcję sterowania stopą. Polega na tym, że nie musicie schylać się do odkurzacza, czyli na przykład kiedy zostanie wstrzymane zadanie, chcecie je wznowić, wystarczy, że przez sekundę przytrzymacie zderzak stopą, no i dzięki temu odkurzacz wie, że ma kontynuować zadanie. Fajne, wygodne i innowacyjne. Tyle o samym odkurzaczu. Przejdźmy sobie do stacji dokującej, bo tu też nie jest tak standardowo i oczywiście, co mnie bardzo cieszy. Stacja wygląda zgrabnie. Jak na to, co oferuje, to wygląda zgrabnie. Zaczynając od dołu, mamy tutaj oczywiście podjazd dla naszego robota, a także półeczkę do czyszczenia mopów. Co najważniejsze, mopy są czyszczone na gorąco, odkurzacz i stacja podgrzewa wodę do 70 stopni, więc zarówno
mopowanie, jak i czyszczenie przebiega w wysokich temperaturach, więc to jest mega fajne. Raz, że higiena, dwa, że no jednak większa skuteczność. Tutaj jak sobie otworzycie klapkę, macie worek i ten worek służy do tego, żeby zbierać brud z waszego zbiornika w odkurzaczu. Producent deklaruje, że tej stacji nie musicie ruszać przez 150 dni. No odważna dość deklaracja, ale myślę, że spokojnie 3-4 miesiące ona pociągnie, więc to jest naprawdę spoko. Worek wymieniacie w bardzo wygodny sposób, wystarczy pociągnąć za tekturkę, on wychodzi, a następnie nowy włożyć i po sprawie. Gotowe, zamontowane. Tutaj dodatkowo mamy uszczelkę, to jest na magnes, więc nie musicie się martwić o to, że będą jakieś przykre zapachy z tego worka się wydzielały, więc tutaj duży plus. No i tutaj mi się podoba, idąc dalej, budowa tej stacji, bo to, słuchajcie, są zbiorniki. Zbiornik na czystą oraz brudną wodę i to jest petarda, że jest to zrobione w ten sposób, bo zasadniczo producenci robią stację dokującą, w której zbiorniki są w środku, a tutaj de facto ten zbiornik tworzy nam stację dokującą, dzięki temu ona jest mniejsza, a jednocześnie no, wygląda fajnie, więc jak najbardziej duży plus. Brudna woda, czysta woda, uzupełniacie sobie tutaj kranówką, wrzucacie to, wkładacie to w ten sposób, no i robot jest gotowy do pracy, on sobie zasysa stąd wodę, a po zakończonym sprzątaniu ją po prostu wymienia. Dzięki temu mamy czyste pady, a brudna woda trafia do odpowiedniego zbiornika. I taki protip, oczywiście jest to odkurzacz bezobsługowy, możecie go zostawić i zapomnieć, natomiast jak wiemy, no brudna woda, no to brudna woda i ona potrafi czasami tam z kurzem jednak być, więc warto sobie po sprzątaniu po prostu tą brudną wodę wylać. Tyle z teorii, przejdźmy do praktyki i zobaczmy, jak Dibot poradzi sobie z naszymi wyzwaniami. No dobra, skomentujmy sobie sprzątanie na dywanie i muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, ale zanim to sprawdźmy, jak działa stacja dokująca, która wysysa brud. Sprawdźmy, czy coś się w pojemniku zachowało. No jest absolutnie czysty, więc tutaj, jak widzicie, bezproblemowy temat. Super. No to nie ma ani jednego ziarenka, więc nie mam się absolutnie do czego doczepić. Brud wysysany jest prawidłowo. A teraz parę słów o sprzątaniu. Słuchajcie, jestem naprawdę zaskoczony i to bardzo. Ecovacs mam wrażenie, że zrobił kosmiczną robotę i bardzo dużo pracy, żeby udoskonalić ten algorytm pozycjonowania i jeżdżenia. Teraz jest naprawdę dobrze. Słuchajcie, test z krzesłem. Mi się tej kawy trochę sypnęło, widzieliście na nagraniu i myślałem, że będzie średnio, a jest bardzo dobrze. Krzesło zostało wysprzątane idealnie. Jest to odkurzacz z jedną miotłą. Czasami nawet te, które mają dwie miotełki, nie radzą sobie z tematem, a tu jest perfekcyjnie. Zostało tam troszeczkę makaronu, jakieś takie drobnostki, ale generalnie jest to jeden z lepszych odkurzaczy, które miałem do tej pory okazję testować. Odkurzył idealnie i logika sprzątania i to, jak on się zachowuje na tym dywanie, no muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Krzesło poradził sobie świetnie. Widział, że tu się trochę nie mieści, to cofnął, tu objechał tyłem, tu się obrócił. Nie zapomniał o obszarze, to jest bardzo ważne, bo czasami odkurzacze tu się gubią. To krzesło generalnie to jest taki sprawdzian tego algorytmu, czy on się zgubi, czy się nie zgubi. On się nie zgubił. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj szafkę, taką typową szafkę telewizyjną, gdzie no, jest dosyć niski prześwit. I odkurzacz wie, że zahaczy lidarem, ale i tak wsuwał się trochę pod tą szafkę, żeby jeszcze tutaj wymieść, więc absolutna rewelacja. Odkurzanie oceniam naprawdę na 10 na 10. Można mu tu dać śmiało 10 na 10, bo słuchajcie, to był obszar ze zwiększoną ilością brudu. Zresztą widzieliście, my zawsze sypiemy tego, żeby pokazać wam no takie anomalie. No nikt nie ma tak w domu podłogi, tak? Żeby pokazać wam, jak ten odkurzacz sprząta i zobaczcie, tu było naprawdę mnóstwo zabrudzeń. A ten dywan jest czysty. Także wow, jeśli chodzi o odkurzanie, Ecovacs zrobił kosmiczną robotę i świetnie odkurzył. Także no zobaczmy, jak mopuje. Jeśli tak samo, to będzie to naprawdę niezły sprzęt. Jeśli chodzi o moc ssącą, to jest to 11 000 paskali. Jak widzieliście, odkurzacz był ustawiony na opcję standardową. Sam sobie wszystko poustawiał, było wszystko na auto. Zawsze tak sprawdzamy odkurzacze. Mopy się podniosły, więc nie szurały nam po dywanie. Oczywiście jest to dywan dosyć niski, natomiast i tak no bezproblemowo to odkurzanie przebiegło, więc naprawdę
naprawdę jest dobrze. Jeśli chodzi o głośność, bardzo blisko odkurzacza. Producent mówi o 65 dB. U nas wyszło okolice 60-61 już przy samym odkurzaczu, natomiast kiedy siedziałem w odległości kilku metrów od obszaru testowego, przy biurku pracowałem, no to wtedy okolice 57-58 dB. Nie jest to uciążliwe, uważam, że jest to standard. Nie jest to najcichszy odkurzacz, ale zupełnie nie przeszkadza. No i oczywiście stacja dokująca to jest też ciekawe, dlatego że ona wykonuje dwie operacje. Raz zasysa, jest chwila przerwy i drugi raz zasysa. Także fajnie, bo rzeczywiście opróżnia ten zbiornik do zera. Tam nawet jeśli coś się przyklei, coś się zawieruszy, no to ten podwójny cykl wysysania nam to załatwi. No i jeśli chodzi o głośność, no musicie przetrwać te 10 sekund 75 dB. No dobra, posprzątane. Jak zawsze najpierw sprawdźmy zbiornik z brudną wodą. Słuchajcie, jest ciepły, czyli rzeczywiście sprzątanie w 70 stopniach to nie blef. No słuchajcie, jak widzicie, podłoga była prawie czysta. Natomiast spoko, naprawdę spoko, że jest ciepły i ta wymiana wody działa. Słuchajcie, jeśli chodzi o mopowanie, no jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Działanie przy krawędziach, super. Jak widzieliście, mamy dwa ustawienia w aplikacji. Taki maksymalny, gdzie on dociska wręcz tego mopa do krawędzi, albo taki standardowy, jeśli nie chcecie, żeby aż tak mocno w te krawędzie wjeżdżał. My mopowaliśmy na filmie z maksymalnym ustawieniem i rzeczywiście tutaj, słuchajcie, to jest jeszcze cegła, więc ona jest nierówna, a i tak robot dociskał mopa i jechał normalnie przy całej krawędzi. Temat odstępu, bo to na pewno się pojawi w komentarzach. Jak widzieliście, robot zostawiał odstęp, dlatego że on tak rozszerza to ramię i cały czas sprząta na rozszerzonym ramieniu, przez to zostaje nam taki delikatna smuga niedosprzątana. Natomiast robot dzięki temu, że jeździ bardzo wąsko, to później tą lukę w następnym cyklu i tak wymopuje, więc sprząta bardzo dokładnie. Jedyne co, zostaje taki mały pasek przy krawędzi. Nie wiem dlaczego on nie przejeżdża tutaj drugi raz. To jest taka mała wada, która pewnie zostanie poprawiona aktualizacją. Natomiast samo sprzątanie, mopowanie podłogi jest po prostu dobre. Mopy myje skutecznie, wymiana wody działa, 70 stopni działa. Zresztą zobaczmy, jak właśnie wyglądają pady po tym sosie sojowym. Te mopy są wymyte, one się w tej chwili suszą, więc są też delikatnie ciepłe. To jest bardzo dobry odkurzacz, który wymopuje i odkurzy Wam mieszkanie. No to co, czas na podsumowanie Dibota. I powiem Wam, że jestem mega zaskoczony i to pozytywnie. 3900 na dzień kręcenia tego materiału. Uważam, że jak za te pieniądze, to ten odkurzacz naprawdę wymiata. Ciężko mi wskazać sprzęt, który w tym budżecie tak dobrze wymopuje, tak dobrze poodkurza, tak dobrze działa, no i właśnie kosztuje mniej niż 4 koła. Także mega, 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 mega. Jeszcze parę kwestii technicznych. Jeśli chodzi o baterię, to nie musicie się w sumie martwić, dlatego że ciągiem ten odkurzacz posprząta około 3 godzin. Natomiast nawet jak mu energii braknie, to wróci do bazy, naładuje się i będzie kontynuował sprzątanie. Więc to w sumie jest marginalna kwestia. Jest także kilka bajerów. Bajery na przykład takie jak aplikacja, którą możecie sobie mapować Wasze pomieszczenia. Może być dom wielopiętrowy, wielopoziomowy. 3 mapy możecie zrobić, także to spoko. W aplikacji ustawicie wirtualne ściany, jest oczywiście to rozpoznawanie tych przedmiotów i tak dalej. Jest cała masa funkcji, która powoduje, że ten odkurzacz jest odkurzaczem kompletnym. Ciężko mi się doczepić do czegoś. W sumie, dobra, już druga miotełka. Natomiast w tych pieniądzach wszystko działa bardzo dobrze. No i jest także asystent głosowy. Możecie się do odkurzacza odezwać i wydać mu komendy. Uwaga, on mówi po polsku i rozumie po polsku, więc to też duża zaleta. Także podsumowując, generalnie uważam, że za te pieniądze na chwilę obecną ciężko znaleźć coś lepszego. Mogę szczerze polecić, super myje, super odkurza i kosztuje adekwatnie do swoich możliwości. Także naprawdę brawo dla Ecowaxa, bo odrobili lekcję i ten Dibot jest naprawdę fajnym sprzętem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym odkurzaczu. Jeśli macie do nas jakieś pytania bardziej szczegółowe, zapraszam Was do sekcji komentarzy. A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!